Niezwykłe zjawisko, które każdy mógł zobaczyć na niebie. Najjaśniejszy taki obiekt od ponad 20 lat. Kometa Neowise wywołała ogólnoświatową sensację. W tym programie pokażemy, skąd wziął się ten zdumiewający przybysz i w jaki sposób zainspirował ludzi wpatrzonych w nocne niebo. Zapraszamy na Astronarium. Pojawianie się komet od zarania dziejów wywoływało ogromne poruszenie. Nie inaczej było i w przypadku komety Neowise. Po raz pierwszy od lat mogliśmy takie niezwykłe zjawisko oglądać nawet gołym okiem. Kometa, która zalśniła na niebie w lipcu 2020 roku, została odkryta przez kosmiczne obserwatorium Neowise. To właśnie od niego wzięła swoją nazwę. Co ciekawe, nie była pierwszym takim obiektem tego roku. Wcześniej odkryto dwie inne komety, z którymi wiązano nadzieję, że mogą się stać dobrze widoczne. Niestety, obie rozpadły się po zbliżeniu do Słońca. Jedynie kometa Neowise przetrwała, a efekty były spektakularne. Początkowo dość ostrożnie oceniano, że kometa Neowise może być widoczna przez niewielki teleskop lub lornetkę. Ostatecznie jej wygląd przerósł jednak oczekiwania. Przepiękny, jasny warkocz dało się zobaczyć nawet z miasta. Takiego widoku na północnej półkuli nie było naprawdę od dawna. W efekcie kometa Neowise przykuła uwagę nie tylko pasjonatów astronomii. My postanowiliśmy sprawdzić, w jaki sposób zainspirowała osoby wpatrzone w niebo i dlaczego mimo całej naszej wiedzy o kometach ich pojawianie się na niebie nadal potrafi nas zaskoczyć. Jak dowiedzieliśmy się o istnieniu komety Neowise i co sprawiło, że stała się ona tak widowiskowym zjawiskiem? Odpowiedzi na te pytania zgodził się nam udzielić dr Kacper Wierzchoś. To polski astronom, który pracuje przy Catalina Sky Survey, przeglądzie nieba zajmującym się poszukiwaniem obiektów grożących zderzeniem z Ziemią. Jak mówi, właśnie takie projekty pozwalają dostrzec wiele nowych komet. Sam również jest odkrywcą jednej z nich. Kometę, którą ja odkryłem ją właśnie z tego budynku, gdzie teraz jestem, gdzie prowadzę wywiad. Jestem w obserwatorium Mount Lemmon w górach blisko Tucsonu w Arizonie, w Stanach Zjednoczonych. Jestem około 3000 metrów nad poziomem morza. I tej nocy, w której odkryłem tą kometę, właśnie używałem teleskop, który ma 1,5 metra średnicy. I tak jak co nocy poszukiwałem obiektów bliskich Ziemi. Ale w tej nocy tak się zdarzyło, że odkryłem obiekt, który miał mały warkocz. Także wiedziałem od razu, że to była kometa. 4 dni po odkryciu została zanuncjowana jako kometa C2020H3 Wierzchoś. Na dzień dzisiejszy wszystkie programy profesjonalne, które odkrywają komety, my się zajmujemy poszukiwaniem obiektów bliskich Ziemi, czyli to jest program obrony planety, ale przy okazji odkrywamy komety. To, co robimy, to robimy kilka zdjęć tego samego rejonu nieba i robimy taki filmik, czyli taki GIF. Jedno zdjęcie za drugim puszczamy. Jak widzimy, że coś na tym zdjęciu się rusza, to wiemy, że to jest obiekt, który nie jest gwiazdą, bo gwiazdy są statyczne, a asteroidy i komety, czyli małe ciała Układu Słonecznego, się ruszają w stosunku do gwiazd. A w jaki sposób odkryto kometę Neowise? Ta kometa została odkryta przez sondę kosmiczną
NEOWISE i to jest sonda operowana przez NASA i misja tej sondy jest poszukiwanie obiektów bliskich Ziemi. Stąd słowo NEO w nazwie NEOWISE po angielsku, to znaczy Near Earth Object, czyli obiekt bliski Ziemi. Komety tradycyjnie noszą imię odkrywcy, to może być albo człowiek, albo to może być program badawczy. W tym przypadku kometa została nazwana jako program badawczy NEOWISE. I 27 marca 2020 roku ten program odkrył właśnie kometę następną. To nie jest ich pierwsza kometa i mam nadzieję, że nie ostatnia. I wyglądało na to, że obiekt będzie dosyć ciekawy, bo perihelium było około 0,3 jednostki astronomiczne, czyli obiekt miał potencjał, żeby być dosyć jasny. No właśnie, a dlaczego tylko niektóre komety stają się tak dobrze widoczne? Żeby kometa była bardzo jasna, muszą się spełnić 3 warunki albo kombinacja 2 z tych 3 warunków. Warunki są jeden, że jądro komety musi być dosyć duże. Warunek numer 2 jest, że kometa musi się dosyć dużo zbliżyć do Słońca. Komety są złożone z lodu, woda, a inne lody. Jak kometa się zbliża do Słońca, te lody zaczynają sublimować i tworzą tą komę i ten warkocz, który widzimy. I warunek numer 3 to jest, że kometa musi się dosyć zbliżyć do Ziemi. Także dosyć rzadko się zdarza, że te 3 przypadki albo kombinacja 2 z tych 3 przypadków zdarzy się w komecie. Dlatego takie obiekty są dosyć rzadkie. Kometa NEOWISE wywołała poruszenie nie tylko wśród naukowców. Gdy zbliżała się do Słońca, jej majestatyczne warkocze zaczęły przykuwać uwagę ludzi na całym świecie. Robert Schei z Fundacji Nicolaus Copernicus prowadził internetowe transmisje z obserwacji komety. Relacje z Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach miały przybliżyć naturę tego niezwykłego zjawiska, zwłaszcza tym, którzy na co dzień niekoniecznie interesują się astronomią. Tak jasnej komety nie oglądaliśmy od 23 lat. Ostatni raz w 1997 roku pojawiła się kometa, którą można było oglądać nieuzbrojonym okiem, nie używając żadnego teleskopu, żadnej lornetki. Tym razem kometa, która została odkryta w marcu, też nie zapowiadała się na bardzo jasną kometę. Dopiero po kilku dniach, kiedy obliczono efemerydy tej komety, kiedy podano, że kometa zbliży się do Słońca, że najprawdopodobniej z tego jądra kometarnego wydostanie się bardzo dużo materii, tej, która później utworzy zarówno ten warkocz jonowy, jak i warkocz pyłowy. Okazało się, że to będzie bardzo jasny obiekt i wiadomo było już pod koniec kwietnia, że wtedy, kiedy pojawi się na polskim niebie, będzie to naprawdę bardzo spektakularny widok. Kometa NEOWISE w Truszczynach wyglądała przepięknie. Nad kopułą obserwatorium przemieszczała się przez całą noc. Te zdjęcia i filmy, które udało mi się zarejestrować przez kilkanaście nocy, kiedy bez problemu można było obserwować ją gołym okiem, ale również jej światło było rejestrowane przez obrazy kamer, były naprawdę bardzo fajne i bardzo długo pozostaną jeszcze w pamięci. Oczywiście oczekujemy na kolejną kometę, która mam nadzieję pojawi się w niedługim czasie, że nie będziemy musieli czekać kolejnych 23 lat na pojawienie się tak jasnej komety na polskim niebie. W obserwatorium astronomicznym w Truszczynach kometa była widoczna bardzo dobrze. Tu jest bardzo ciemne niebo, tutaj nie ma zanieczyszczenia światłami miejskimi. W związku z tym dzięki tym kilku kamerom, które udało mi się przygotować do bezpośrednich relacji, można było oglądać kometę na żywo. To było bardzo duże oczekiwanie, żeby pokazywać tę kometę, szczególnie dla tych osób, u których akurat są chmury, pada deszcz, a u nas jest piękna, słoneczna czy później gwieździsta pogoda. Tak spektakularne zjawiska jak pojawienie się jasnych komet, przeloty jasnych bolidów czy meteorów, czy też starty rakiet ze statkami kosmicznymi budzą największe zainteresowania wśród osób, które może na początku nie są ekspertami od kosmosu i od nieba, ale powodują, że pojawiają się te pasje, że pojawiają się zainteresowania związane z badaniami kosmosu i dzięki takim zjawiskom dzisiaj mamy bardzo wielu naukowców, astronomów, ale też pasjonatów astronomii. Kometę NEOWISE podziwiano nie tylko gołym okiem. Wielu pasjonatów postanowiło uwiecznić to niezwykłe zjawisko na zdjęciu. Wśród nich był Janusz Wiland, prezes oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Warszawie. Jak mówi, uchwycenie komety na fotografii nie było wcale prostym zadaniem.
kometa nadlatywała do nas od południowej półkuli i mieliśmy już zdjęcia naszych kolegów, astronomów z południowej półkuli, którzy robili już wspaniałe zdjęcia tej komety i my już przebieraliśmy nogami, żeby wreszcie była u nas widoczna. No i na początku lipca była widoczna pięknie, ale w momencie, kiedy kometa się pojawiła nad jaśniejącym już horyzontem, w tym momencie mieliśmy maksimum obłoków srebrzystych. Obłoki srebrzyste były tak jasne, że praktycznie przyćmiewały światło tej komety, no i nie można było jej zdjęcia zrobić w pełnej okazałości, bo po prostu były bardzo jasne te obłoki srebrzyste. Potem była już coraz lepiej widoczna, oddalała się od horyzontu, była coraz już wcześniej widoczna, zmierzała w kierunku Kapelli i w połowie lipca rozwinęła pięknie dwa warkocze. Gołym okiem widzieliśmy wyraźnie warkocz pyłowy, natomiast gazowy już jest naprawdę delikatny. Wychodzi dopiero na dłuższych ekspozycjach na zdjęciach. Fotografując nieruchomym aparatem, wszystko będzie poruszone, więc trzeba mieć przyrząd, który prowadzi aparat fotograficzny za gwiazdami, czyli klasycznie montaż paralaktyczny z prowadzeniem, taki jak na przykład tutaj. I wtedy przy dłuższym naświetlaniu gwiazdy mamy w postaci kropeczek i kometa teoretycznie też. Ale kometa jako obiekt, który porusza się na tle nieba, w dłuższej sesji fotograficznej, na przykład 1 godziny, czyli 60 zdjęć po 1 minucie daje nam godzinę naświetlania, to już na poszczególnych zdjęciach widać, jak kometa zmienia miejsce na tle gwiazd. I w momencie, kiedy wywołamy zdjęcie na gwiazdy, wtedy kometa będzie poruszona i to zdjęcie nam się nie będzie podobało. W związku z tym na każdym zdjęciu pokazujemy środek głowy komety, a program tak złoży wszystkie zdjęcia, że kometa będzie w jednym miejscu ostra, a gwiazdki będą w postaci kreseczek. No i komecie nierówna. Są słabe komety 9 magnitudo, 10, gdzie można przez teleskop zrobić i widać jej głowę i może jakiś krótki warkoczyk i się mieści w polu widzenia. Tak w przypadku komety Neowise mamy taką sytuację, że fotografując obiektywem 135 mm, warkocz nie mieścił się w polu widzenia. Sięgał, nie wiem, 20 paru stopni i był widoczny aż do Wielkiego Wozu, z nóg Wielkiej Niedźwiedzicy aż do Wielkiego Wozu albo nawet jeszcze dalej. Pojawienie się komety Neowise wywołało falę zainteresowania na całym świecie. Nic w tym dziwnego. Podobne zjawiska od zawsze budziły sensację. Jak mówi dr Maciej Jasiński, historyk nauki, komety to jedne z najstarszych zjawisk astronomicznych pojawiających się w kronikach. Przez stulecia upatrywano w nich przede wszystkim zwiastunów nadchodzących nieszczęść. Komety od starożytności aż po wczesną nowożytność postrzegano jako bardzo groźne obiekty. Miały być zapowiedziami czy zwiastunami wojen, suszy, nieurodzaju, wszelkiego rodzaju klęsk, a także śmierci władców. Za najstarszą kometę, o której piszą autorzy klasyczni, greccy i łacińscy, uważana jest kometa, która miała się pojawić w 480 roku przed naszą erą podczas bitwy pod Salaminą, bitwy morskiej między Grekami a Persami. Przykładem takiego zainteresowania, a nawet wyzyskania komety dla celów politycznych może być kometa, która pojawiła się w 444 roku przed naszą erą, niedługo po śmierci, po zamordowaniu Juliusza Cezara. Kometa bardzo szczęśliwie zbiegła się z czasem igrzysk na cześć bogini Venus Genetrix, Wenus Rodzicielki, którą ród Juliusza Cezara uważał za swoje bóstwo opiekuńcze i za swoją protoplastkę. Ponieważ Juliusz Cezar, taki jak i wielu późniejszych władców Rzymu, został uznany za Boga, kometa, biorąc pod uwagę czas, gdy się pojawiła, została uznana za duszę Cezara wstępującą do nieba. Za jedną z pierwszych prób naukowego podejścia do komet można uznać obserwacje, które w 1456 roku na podstawie komety, która później została nazwana kometą Haleja, prowadził astronom Georg Feuerbach. Usiłował on wyznaczyć paralaksę komety i na tej podstawie stwierdzić jej odległość od Ziemi.
Ponieważ nie udało mu się zaobserwować żadnej widocznej paralaksy, stwierdził, że kometa musiała być w bardzo dużej odległości od Ziemi. Postrzeganie komet zaczęło się zmieniać w XVII wieku. Za taki specyficzny przykład można uznać Teatrum Cometicum Stanisława Lubienieckiego. Większość katalogów komet, które pisano w XVI-XVII wieku, łączyła je z nieszczęściami, które dotykały ludzkość. Stanisław Lubieniecki był natomiast zdania, że komety nie przynoszą tylko nieszczęść i w swojej książce Teatrum Cometicum, gdzie zawarł historię komet, opisał wszystkie wydarzenia historyczne, czy jak najwięcej wydarzeń historycznych, które towarzyszyły różnym kometom, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, dowodząc tym samym, że nie mają one tylko katastroficznych skutków. W tym samym czasie Heweliusz pracował nad swoją kometografią i on już nie postrzegał komet jako coś, czego się należy bać, czy co należy łączyć z wojnami czy suszami. W swojej kometografii zawarł tylko te informacje o tym, gdzie były komety i kiedy były komety, w jakiej części nieba, co na ten temat przekazują dawni autorzy, dawne kroniki. Dziś komety zamiast grozy budzą raczej fascynację. Jak się okazuje, jej efekty mogą być pomocne także w badaniu takich obiektów. Kiedy na niebie zalśniła kometa Neowise, swoje teleskopy w jej stronę skierowało wielu pasjonatów, takich jak Eugeniusz Bednarczyk z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Kielcach. W wybudowanym przez niego obserwatorium spotykamy Mikołaja Sabata, prezesa kieleckiego oddziału PTMA, członka grupy badaczy komet na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obserwacje amatorskie zawsze w przypadku komet są dosyć istotną częścią tej nauki. Wiąże się to z tym, że obserwatorów na świecie jest bardzo wielu, więc nie są zależni choćby od zmienności pogody i tak naprawdę jeżeli obserwujemy kometę, wyznaczamy jej jasność albo robimy zdjęcia, czyli to mogą być obserwacje wizualne bądź fotograficzne, jesteśmy w stanie mieć krzywą zmian blasku bez żadnych przerw tak naprawdę, ponieważ obserwatoriów jest dużo więcej niż choćby obserwatoriów profesjonalnych, w związku z czym jest to dosyć spory atut. Natomiast z krzywej zmian blasku jesteśmy w stanie odczytać choćby to, jak aktywna jest dana kometa, a mając informacje już od astronomów na temat fizyki tego typu obiektów, rodzi to pewne nowe pomysły do dalszych obserwacji komet i być może być właśnie zaczątkiem szerszych badań na dużych teleskopach. Teleskopy w stronę komety Neowise zwrócili także zawodowi badacze kosmosu. Astronomowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego wykonali obserwacje, które dostarczyły wiedzy na temat rotacji jądra komety. Jak mówią, może to rzucić nowe światło na to, w jaki sposób takie obiekty kończą swój żywot. W przypadku komet krótkookresowych jest wiele obiektów, dla których udało się wyznaczyć tempo rotacji jądra. Natomiast komety długookresowe, do których zalicza się właśnie kometa Neowise, są znacznie trudniejsze do obserwowania pod tym kątem. W związku z czym zaledwie dla kilku tego typu obiektów znamy faktyczne tempo rotacji jądra. W ramach krakowskiej grupy badaczy astrofizyki małych ciał Układu Słonecznego byliśmy w stanie przeprowadzić obserwacje przez 8-metrowy teleskop Gemini znajdujący się na Hawajach i okazało się, że wyniki były bardzo spektakularne, ponieważ udało się dosyć dokładnie wyznaczyć okres rotacji jądra komety Neowise na 7,5 godziny, a co więcej, dalsze obserwacje mogą pokazać nam, w jaki sposób zmienia się to tempo rotacji jądra. Tempo rotacji jądra komety to zagadnienie dosyć skomplikowane. W przypadku planetoid jesteśmy w stanie obserwować poprzez zwykłą fotometrię cykliczność zmian blasku takich obiektów. Natomiast komety, ich jądro jest zawsze okryte gęstą komą, która uniemożliwia zazwyczaj odkrycie takich zmian. Dlatego wykorzystuje się bardziej wysublimowane metody. Tą metodą, którą stosujemy w przypadku obserwacji z Gemini, jest obserwacja takich struktur, które roztaczają się wokół centralnego obszaru komy. Widoczne są tam struktury w kształcie spirali. Jest to efekt tego, że jety, które znajdują się na powierzchni komety, są bardzo aktywne i bardzo jasne. W związku z czym, jeżeli w dużej rozdzielczości obserwujemy wewnętrzne obszary komy, wówczas możemy zaobserwować, jak ta materia w sposób spiralny rozchodzi się
z jądra kometarnego, którego oczywiście nie widzimy przez te warstwy pyłu i gazu, ale widzimy tą spiralę, która ma coraz szerszy zasięg i na tej podstawie właśnie jesteśmy w stanie ten okres rotacji wyznaczyć. Jednym z takich największych problemów w astronomii planetarnej jest ustalenie naturalnego czasu życia komet, a ten czas życia zależy tak naprawdę od kilku czynników, ale tym głównym jest rozpad rotacyjny. To jest ten moment kresu życia komety. Ten kres życia przebiega dosyć gwałtownie i polega na tym, że kometa obraca się coraz szybciej, aż w końcu prędkość obrotu jest na tyle duża, że siła grawitacji nie jest w stanie utrzymać w ryzach całej bryły jądra kometarnego i po prostu ono się rozpada. I właśnie badając w dużej rozdzielczości, dużym teleskopem rotację tego obiektu, prawdopodobnie będziemy w stanie również ustalić, jak dużo życia ma ten obiekt przed sobą i to pozwoli również dowiedzieć się czegoś więcej o tym, w jaki sposób komety kończą swój żywot. Nigdy wcześniej nie udało się bezpośrednio zaobserwować komety i zmieniającego się okresu rotacji jej jądra, zanim doszło do rozpadu. Mieliśmy wiosną tego roku nadzieję na również jasną kometę, była to kometa Atlas i wiemy, że ona się rozpadła, mimo że mieliśmy nadzieję, że będzie również widoczna gołym okiem, podobnie jak Neowise. Jednakże kosmiczny teleskop Hubble'a ukazał zdjęcie ponad 30 fragmentów jądra tej komety właśnie już po rozpadzie, ale to były obserwacje post factum, czyli już widzieliśmy ten postępujący kataklizm, natomiast nigdy wcześniej w historii nie udało się zaobserwować tych ostatnich minut, ostatnich godzin i ostatnich tygodni przed rozpadem, a w tym przypadku wydaje się, że może być na to spora nadzieja. Na razie nie wiadomo, kiedy kometę Neowise czeka kres jej kosmicznej podróży. Nawet jeśli jej jądro jeszcze nie rozpadnie się na kawałki, w nasze strony ponownie zawita ona dopiero za blisko 7000 lat. Pozostaje mieć nadzieję, że pojawią się inne komety, a przynajmniej część z nich da się podziwiać w równie spektakularnej postaci. Widok komety nie budzi już grozy jak przed wiekami, ale na pewno skłania do refleksji. Kometa Neowise sprawiła, że wiele osób spojrzało w niebo, zadając sobie pytania o pochodzenie takich kosmicznych przybyszów z dalekich rubieży Układu Słonecznego. Jest o co pytać, bo komety nadal mają przed nami wiele sekretów, ale to już temat na zupełnie inny odcinek Astronarium. Dziś dziękuję za uwagę i do zobaczenia.